Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Skąd się wzięło przerażenie, które generuje wyprzedaż? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Skąd się wzięło przerażenie, które generuje wyprzedaż? Na pierwszy rzut oka pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak zmieniały się oczekiwania co do tego, gdzie mogą zawędrować stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w lipcu 2023 roku. I widzimy, że systematycznie z miesiąca na miesiąc te stopy były podwyższane. Natomiast od listopada do końca stycznia był taki płaskowyż, z którego wybiliśmy się górą 2 tygodnie temu, a spowodowane było to oczywiście danymi makroekonomicznymi z rynku pracy, które były wprost rewelacyjne. Do tego dołożyły się dane o inflacji konsumenckiej, które poznaliśmy w tym tygodniu. Poznaliśmy inflację producencką, którą poznaliśmy wczoraj, i te wszystkie czynniki sprawiają, że rynek zaczął wierzyć, że jednak dalsze podwyżki stóp procentowych będą miały miejsce, że stopy procentowe przekroczą magiczny, psychologiczny poziom 5%, że należy oczekiwać kontynuacji tendencji w polityce monetarnej i oddala się w takiej sytuacji perspektywa obniżek stóp procentowych. I oczywiście te czynniki, które powodują wzrost rynkowej stopy procentowej, doprowadziły właśnie do tego, że pojawiło się przerażenie, które wygenerowało wyprzedaż, zwłaszcza w końcówce wczorajszej sesji na Wall Street. Tak jakby rynek sobie w końcu przypomniał o tym, jak działa rynkowa stopa procentowa na wycenę aktywów ryzykownych, zwłaszcza akcji. Więc odpowiedź na pytanie, skąd się wzięło przerażenie, które generuje wyprzedaż na giełdzie, płynie właśnie z zachowania przyszłej stopy procentowej. Ta przyszła stopa procentowa jest obserwowana na wykresach, które sygnalizują nam, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, jako że do danych makroekonomicznych, które będą miały ogromne znaczenie, mamy jeszcze 3 tygodnie czasu, ponieważ dane z rynku pracy ze Stanów za luty mamy poznać dopiero w okolicach 10 marca. Dlatego też ta potencjalna korekta, ta wyprzedaż, ten mocny ruch w dół na indeksach giełdowych i na ryzyku może być kontynuowany i możemy być świadkami nawrotu tendencji, przed którymi rynek wcześniej bardzo, ale to bardzo długo się bronił. I czy tak faktycznie będzie? Odpowiedź na to pytanie będziemy uzyskiwać podczas kolejnych sesji. Dzisiejsza sesja jest sesją ewidentnie na test sentymentu. Kończymy dzisiaj tworzenie świec tygodniowych. To oczywiście ma także bardzo duże znaczenie. A jak dokładnie kształtuje się ta implikowana stopa procentowa dla poszczególnych miesięcy, widzimy tutaj na następnym wykresie. I jak widać, rynek oczekuje w marcu podwyżki o 25 punktów bazowych, a później w maju jeszcze kolejne o 25 punktów bazowych i być może jeszcze będzie następna o 25 punktów bazowych, natomiast to jeszcze nie jest w pełni uwzględnione w wycenach, ale jeżeli te tendencje będą kontynuowane, to prawdopodobnie wkrótce pojawi się na radarze jeszcze trzecia podwyżka stóp procentowych od obecnych poziomów. A to, co faktycznie się dzieje na rynkowej stopie procentowej, możemy obserwować na wykresie rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich i widzimy, że przed wczorajszymi danymi o inflacji producenckiej byliśmy na poziomie 3,80% na rentowności, a teraz dzisiaj o poranku sięgamy poziomu 3,90%. I to może już oczywiście także wpływać na nastroje dzisiaj o poranku w Europie, dlatego też spodziewajmy się raczej negatywnych niż pozytywnych otwarć i reakcji rynku właśnie na takie zachowanie. Dla porównania zachowanie implikowanej stopy procentowej dla strefy euro,
gdzie widzimy dwa ciekawe zjawiska. Sięgamy już na implikowanej stopie procentowej poziomu 3,60. Jest to poziom wyznaczony przez październik, ale zamiast obniżek stóp procentowych, co było jeszcze wskazywane na początku tego roku dla strefy euro, mamy dalsze podwyżki, ponieważ pierwszy odczyt za 2024 także pokazuje nam, że nowy szczyt na implikowanej stopie procentowej występuje. Dlatego też oczywiście to jest następny czynnik poza Stanami Zjednoczonymi, który powoduje, że bierze się przerażenie, które generuje wyprzedaż. Rynek ryzyka musi się po prostu dostosować do nowych realiów, czyli do zmieniającej się rynkowej stopy procentowej oraz oczekiwań co do tego, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w polityce monetarnej innych banków centralnych. Dlatego też dzisiejsza sesja raczej nie powinna być sprzyjająca dla ryzyka, a raczej powinna sprzyjać temu, żeby te tendencje były uwidacznione, ponieważ moim zdaniem wydarzenia w ostatniej godzinie wczorajszej sesji na Wall Street pokazują, że naprawdę rynek zaczyna sobie o tym przypominać, a zejście poniżej psychologicznego poziomu 4100 punktów jest sygnałem, że takie przerażenie jednak się pojawia. A jeżeli dzisiaj udałoby się pokonać ostatnie minima, to oczywiście powstanie formacja techniczna, która będzie zachęcała do tego, żeby przetestować wsparcia w rejonie 4000 punktów. Dlatego też ta dzisiejsza sesja ma duże znaczenie i generuje rosnącą ciekawość co do tego, co się wydarzy. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak teraz zachowuje się także amerykański, który dopiero zbliża się do poziomów, które były wyznaczone na początku 2023 roku, czyli jakiejś takiej generalnej reakcji to nie widać. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że cały cykl jest już uwzględniony w cenach, plus oczywiście, że podwyżki stóp procentowych w strefie euro mają być wyraźnie większe niż potencjalne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Euro-dolar wychodzi dołem z tych kanałów wzrostowych w różnej konfiguracji, które widzimy na wykresie. Mamy także przechodzenie przez ostatnie minima, dlatego rośnie prawdopodobieństwo następnej fali umocnienia amerykańskiej waluty. Warto być na to gotowym, plus zachowanie dolara na indeksie i zachowanie rentowności to jest czynnik, który uwielbiają byki na parach związanych z jenem. W tym wypadku dolar-jen otwiera sobie perspektywę do tego, żeby ruszyć nad poziom 135, jeżeli te ostatnie opory, na których teraz się znajdujemy, zostaną pokonane. Dlatego też będziemy się szczególnie mocno przyglądać zachowaniu tej pary podczas dzisiejszej sesji. Z danych makroekonomicznych dzisiaj najciekawsze wydają się te o wskaźniku wyprzedzającym koniunkturę dla Stanów Zjednoczonych. Poznamy go dopiero o godzinie 16. Rynek wierzy w wskazania płynące z tego wskaźnika. No i oczywiście także my będziemy do tego przywiązywać dużą wagę, a dla strefy euro dzisiaj będzie inflacja producencka dla Niemiec i w tym wypadku także będziemy obserwować, jakie było przełożenie zachowania ceny gazu na inflację i będziemy porównywać inflację producencką w Stanach Zjednoczonych do tej w Niemczech i na tej podstawie rynek może podejmować różnego rodzaju nowe decyzje. Natomiast to, co nie sprzyja tezom o tym, że recesja wkrótce się pojawi w amerykańskiej gospodarce, to to, że sprzedaż detaliczna, że wydatki konsumpcyjne cały czas w Stanach Zjednoczonych rosną. A to oddala widmo właśnie pewnego rodzaju negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też teza o tym, że recesja w amerykańskiej gospodarce trwa, jest jeszcze nieuzasadniona. Ten wykres ładnie to pokazuje. W Europie dzisiaj wyzwaniem przed niemiecką giełdą będzie to, czy uda się utrzymać nad poziomem 15 300 punktów. Już nawet oko niewprawnego inwestora widzi, że przełamanie poziomu 15 300 punktów doprowadziłoby do powstania formacji odwracającej tendencję wzrostową na spadkową, przypominającej RGR. Dlatego też ta dzisiejsza sesja będzie miała duże znaczenie dla Niemiec. I przejdźmy teraz do innych rynków, które są wrażliwe na zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności, czyli do złota, które ma ogromny potencjał ku temu, żeby ruszyć do poziomu $1800 i jeszcze niżej. Jeżeli podczas sesji europejskiej i później amerykańskiej ten dolar dalej będzie się umacniać, a rentowności amerykańskich obligacji będą dalej rosły.
Cena miedzi została wczoraj wprowadzona w błąd, więc wyjście nad poziom $9000 znowu prawdopodobnie będzie zanegowane. Szykuje się kolejna luka, w tym wypadku spadkowa. Jak widać, ta konsolidacja, która teraz trwa, ma raczej prospadkowy charakter niż prowzrostowy, ponieważ utrzymujemy się zdecydowanie dłużej poniżej poziomu $9000 niż nad poziomem $9000 i to jest ostrzeżenie dla popytu na ryzyko. Taka moim zdaniem jest interpretacja tego, co się dzieje. Natomiast jak pamiętamy, ropa naftowa żyje swoim własnym życiem, a dla perspektyw inflacyjnych w Europie ważniejsze są ceny gazu niż ceny ropy naftowej. Dlatego też dzisiejsze dane będziemy interpretować właśnie pod względem tego, jakie było przełożenie zmian ceny gazu na inflację producencką w Niemczech i na tym będziemy się koncentrować w materiale, który będzie dzisiaj po południu. To, co nie sprzyjało tezie o wyprzedaży, był ostatni ruch na Bitcoinie, ponieważ wczoraj zaatakowaliśmy nawet psychologiczny poziom $25,000, gdzie poza maksimami z końcówki poprzedniego roku mamy także średnią dwusesyjną na wykresie tygodniowym, więc jeżeli Bitcoin wróciłby do tendencji spadkowej, to w takiej sytuacji oczywiście i kryptowaluta zaczęłaby potwierdzać scenariusze prospadkowe. No i teraz czas na polskie aktywa. Polskie aktywa reagują nie tylko na to, co się dzieje na świecie, ale także na te czynniki lokalne, które opisywałem wczoraj w popołudniowym komentarzu dotyczących słów rzecznika TSUE odnośnie polskiej bankowości. Zachęcam do tego materiału, żeby się z nim zaznajomić, żeby zobaczyć, które banki generują teraz największe ryzyko na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i w ogóle w sektorze bankowym. Tam jest specjalny wykres dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani. Natomiast my tutaj w Polsce obserwujemy na rynku rynkową stopę procentową, która także rośnie. Te sygnały wygenerowały ryzyko. Tendencja wzrostowa dzisiaj powinna być kontynuowana, a jak widzimy na wykresie okolice dopiero 6,60% na rentowności to jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwusesyjna, gdzie możemy się zatrzymać, a to dawałoby nam prawdopodobnie test linii szyi formacji podwójne dno. Dlatego też gdyby rozpatrywać to, co się dzieje na podstawie analizy technicznej na polskich obligacjach, to na razie tylko i wyłącznie mamy ruch powrotny do najbliższego ważnego wsparcia na cenach, a nie mamy do czynienia z odwróceniem tendencji. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja. Rynek polskiego długa będzie czekał teraz na projekcje inflacyjne Narodowego Banku Polskiego w maju i one nam zadecydują o dalszych losach wycen rynkowych stóp procentowych. Rynek złotego jest moim zdaniem bardzo stabilny, ponieważ te wczorajsze informacje nawet nie doprowadziły do ataku na ostatnie maksima. Dlatego też myślę, że rynek to neguje. Natomiast zachowanie oczywiście euro-dolara, jeżeli tutaj para zaczęłaby spadać, spowodowałoby nawrót tendencji niekorzystnych dla złotego i oczywiście negatywnych dla giełdy papierów wartościowych, która wczoraj pokazała naprawdę dużą siłę i był to sygnał, że zdecydowana ilość negatywnych informacji jest już w cenach polskich akcji, a teraz one czekają tylko i wyłącznie na pozytywne, żeby stały się bodźcem, jakimś pretekstem do kupowania ryzyka, a ostatnie maksima stają się punktem odniesienia, ponieważ także oko wprawnego inwestora widzi, że przejście ostatnich wczorajszych maksimów dałoby formację odwracającą tendencję spadkową na wzrostową na giełdzie papierów wartościowych i tego będziemy się trzymać w kolejnych dniach i tygodniach, a prędzej czy później ten opór zostanie pokonany. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Dziękuję, zachęcam do aktywności na kanale i oczywiście życzę wszystkiego dobrego i dużej dodatniej stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji. Pozdrawiam.